Do zrobienia pompona potrzebuję włóczkę z futerkiem, włóczkę dodatkową, ja tu mam akurat bawełnianą, ale możesz użyć akryl lub cokolwiek innego. Szydełko, to jest ważne, dwustronne, ja mam numer 5 mm i wypełnienie do środka pomponu. Ja sobie wezmę podwójnie nitkę, bo będzie mi się łatwiej robiło tym dużym szydełkiem, ale możesz robić pojedynczo, jeżeli będzie Ci tak wygodnie. Robię 20 oczek łańcuszka. Łączę początek z końcem. Tu oczkiem ścisłym. Zakładam sobie znacznik na początek rzędu. I będę przerabiać teraz etapami do połowy i od połowy. Wbijam się w każde oczko i nabieram 10 oczek postępujących. Tu mam pierwsze, ale liczę. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11, czyli pierwsze oczko plus 10 nabranych. Odwracam teraz robótkę na drugą stronę szydełka. Przesuwam to szydełko na tą stronę. Jak widać, tu jest początek. Jest początkowa nitka. Dokładam włóczkę z futerkiem. Mogę sobie tu przywiązać. To w niczym na pewno nie przeszkodzi, a może pomóc w robieniu. I przerabiam teraz 10 oczek zamykających, czyli nawijam oczko, przeciągam przez jedną pętelkę. Nawijam oczko, przeciągam przez drugą. Od drugiego przeciągam przez pętelkę z włóczki z włoskami i włóczki zwykłej. 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 zostawiam. Tutaj, co jest ważne. Oczko z futerkiem blokuje mi prucie, więc to jest najważniejsze oczko. To oczko jest tylko po to zostawione, żebym lepiej rozpoznawała kierunek robótki. Gdy mam pętelkę zwykłej włóczki po lewej stronie szydełka, jest to wówczas rząd oczek postępujących. Gdy natomiast po lewej stronie jest pętelka z włóczką z włoskami, jest to rząd oczek zamykających. Odwracam. W momencie, gdy jest odwrócone i oczko zwykłej włóczki jest po lewej stronie, to jest kierunek robótki na rząd oczek postępujących. Nabieram następne 10 oczek. Tu jest jedno, tego nie liczę i robię 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jest w ostatnie oczko łańcuszka. Przekładam znacznik i 10 już nabieram na mojej robótce na pierwszym rzędzie. Tu będziemy szukać teraz tego oczka. Nie robimy po tej stronie,
mimo że ładnie to się układa i chciałoby się, odwracamy na lewą stronę. I teraz tu na lewej stronie patrzę, pomiędzy tymi włoskami są pionowe nitki. Wbijam się w tą pierwszą pionową nitkę za znacznikiem w poprzek i przeciągam. To jest moje 10. oczko. Odwracam i przerabiam 10 oczek zamykających przez futerko i przez zwykłą włóczkę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Doszłam do znacznika i mam jedno oczko już do następnego rzędu. Odwracam ponownie. Pętelkę ze zwykłą włóczką mam po lewej stronie. Odgarniam sobie te włoski i wbijam się w następne 10 oczek tu w pionową nitkę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Odwracam i oczkami zamykającymi przerabiam 10 razy. Ponownie odwracam i przerabiam następne 10 oczek rzędu postępującego. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Przekładam znacznik. Znacznik kładę tylko na nitkę zwykłą i za znacznikiem jedno oczko 10. Ponownie odwracam i 10 oczek zamykam. Tu pilnuję, żeby nie przerobić 2 oczek razem, bo wtedy byłaby to redukcja. Jak widać, futerko po prawej stronie mi się ładnie układa, ale odwracam robótkę sobie na lewą stronę, bo robiąc włóczką z futerkiem robimy na lewej stronie, by włoski układały się na prawą. Tu szukam sobie teraz kierunku, w którym robię, czyli po lewej stronie jest zwykła włóczka. Włoski sobie tu odgarniam, by były pod spodem i wbijam się teraz w kolejnym rzędzie w każdą nitkę pionową i przerabiam oczko.
10 razy, nie licząc tej pierwszej. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jak widać, tu oczka robię w miarę luźno, gdyż ta włóczka jest dużo grubsza i bym nie miała problemu z przeciąganiem pętelek. Tu jeszcze mam taką zasadę, że by pompon zachował swój okrągły kształt, a nie podłużny, ilość rzędów dzielę na 3, czyli tu, gdybym miała 21 oczek, to byłoby 7 rzędów, 20 jest zbliżone, więc tu widać, że to jest raz, 2. Fakt, że liczę oczka postępujące jeden rząd, oczka zamykające drugi rząd, ale daje mi to parę, która jest widoczna właśnie jako taka drabinka, więc te drabinki będę tu sobie liczyła. Drabinek tutaj na wysokość chcę mieć 7. Pokażę to, jak wygląda. Ty przerób jeszcze kilka rzędów do przodu i widzimy się, gdy wysokość pompona będzie już odpowiednia. I tu teraz liczę sobie, nie mylmy, to jest łańcuszek. I teraz widać 1, 2, 3, 4, 5, 6 rzędów widocznych ze szczebelkami. Tutaj już mam zaczęty 7 rząd, więc dorabiam teraz tylko do znacznika. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oczek. Jest tu mój znacznik. Zamykam oczka oczkami zamykającymi. Przeciągam ostatnie oczko przez pętelkę z normalną włóczką i by zabezpieczyć, przeciągam zwykłą włóczkę przez pętelkę z włóczką z włoskami, obcinam włóczkę z włoskami. Tu już mam zabezpieczone. Teraz tą pętelkę tu obcinam sobie kawałek dalej. I wyciągam ją na wylot. Tu wyciągam też znacznik. Tak się prezentuje po lewej stronie mój pompon. Teraz przewlekam tą włóczkę przez igłę i wbijam się w każdą nitkę pionową, tak jakbym teraz nabierała z powrotem na szydełko i przeciągam tą nitkę. Zostawiam sobie tutaj kawałek, żeby łatwiej mi było zaciskać. Tak całe, wszystkie oczka na całym okręgu. Tu sobie trzymam palcem zabezpieczone, żeby mi się nie przeciągnęło. O, i teraz będę to zaciskać.
ale żeby te włoski wykorzystać wszystkie, które są, tutaj tylko końcóweczka, tu jest jedna końcówka, tu jest druga końcówka, to zostawię tu na zewnątrz, a resztę po prostu tak jakbym wepchała do środka. Ewentualnie, jeżeli chcę, mogę na razie zostawić to z tamtej strony, a później przewlekę. I teraz zaciągam całość. Tu zaciskam. I pilnuję, by te włoski były sobie z tamtej strony. Tam sobie nawet przytrzymam z drugiej i zaciskam. Przewlekę przez tą pętelkę tą nitkę i docisnę do końca. Tu mogę zabezpieczyć, przeszywając jeszcze dodatkowo, żeby tu się nic nie rozwiązało, żeby było dobrze zaciśnięte. Możemy zajrzeć, jak to wygląda z tej strony. Mamy tą końcówkę. Ja tu wykorzystam sobie zwykłe szydełko, by teraz przewlec tą końcówkę nitki na drugą stronę. Mamy górę pompona. Jeżeli dobrze zacisnęliśmy, to jak tutaj nic nie widać, włoski ładnie wychodzą. To szydełko jeszcze wykorzystamy. Wracam z powrotem na lewą stronę. Tu mogę obciąć tą nitkę, ale ja sobie po prostu przechodzę w dół. I teraz tutaj ponownie zawiązuję tak nitkę, zabezpieczam, by przy zaciąganiu nie ściągnąć tutaj tego boku. Myślę, że już jest zabezpieczona. I teraz ponownie łapię za nitki, z tym, że teraz robię to od tej strony. W ten sposób. Tu też sobie zostawię pętelkę do zaciśnięcia i od tej mojej prawej strony przeszywam raz po razie tak, by zahaczyć o każdą pionową nitkę. Do momentu, aż dochodzę do tej zostawionej dużej pętelki do zaciskania. I teraz odwracam na prawą stronę. Tu mogę sprawdzić, czy mi się to zaciska. Tu się zaciąga. Wrzucam też tą kudłatą włóczkę na lewą stronę w taki lub w inny sposób, byleby była w środku i by tu za dużo jej nie było widać. Biorę trochę wypełnienia, wkładam do środka pomponu. Mogą być to też resztki włóczek, też się do tego nadają. Zaciągam.
Sprawdzam, czy jest wystarczająco. Myślę, że taki mięciutki może być. Również przeciągam tą nitkę przez pętelkę i mocno zaciągam. Tutaj, jeżeli nie przeszkadza, to mogę zostawić, bo tu będzie trochę widoczne włóczka pomocnicza, ale jeżeli jej nie chcę, to po prostu w taki sposób przeszywam teraz tą nitką. Dodatkowo tu po wierzchu po przekątnej, by zaciągnąć i schować tutaj między włoskami to, co mogłoby być jeszcze widoczne tej nitki. U mnie wygląda to tak. To jest cały mój potargany pompon i dodatkowo teraz przeszywam w tym samym miejscu i zostawiam pętelki dwie do zawiązania. Staram się, by te pętelki były równe. I teraz tu w momencie, gdzie to wychodzi, przeszywam drugi raz. Reguluję długość tych pętelek. Związuję je razem. Tak, by zabezpieczyć. Przeplatam dwukrotnie. I to będzie do przewleczenia przez na przykład czapkę i związania u dołu czapki, a z tą włóczką przeszywam ją przez cały pompon, ukrywając we wnętrzu. Jeżeli już uważam, że wystarczy, to odcinam resztę. Chowam w pomponie. I w ten sposób mam gotowy swój własnoręcznie zrobiony pompon. Daj kciuka w górę, jeżeli się podoba i koniecznie napisz, czy skorzystasz z tego wzoru.